Bez marketingu, bez pudru, bez obietnic typu szybko, łatwo, tanio, tylko realne doświadczenia z dużego projektu. Moim gościem jest Maciej Gieracha, kierownik projektu SAP Public Cloud w firmie BPX, która jest dużym graczem na polskim międzynarodowym rynku. Cześć Maciek. Cześć Filip. SAP Public Cloud to świetny system, ale niekoniecznie dla każdego klienta. Nie dlatego, że jest zły, tylko dlatego, że wymaga innego sposobu myślenia o procesach, zmianie i zarządzaniu organizacją. Czyli możemy założyć, że większość zainteresowanych firm tym produktem uważa, że to produkt dla nich. Często jednak w praktyce okazuje się, że jednak tak nie jest. To może zacznijmy od tego, Maciek. Dla kogo jest SAP Public Cloud? Okej, no więc on się najlepiej sprawdza według naszych doświadczeń w firmach, które mają powtarzalne i proste procesy, które chcą działać zgodnie ze standardem SAP-a, mają spory poziom dyscypliny organizacyjnej lub są gotowe się dostosować, żeby się nie skupiać na obsłudze wyjątków, a na większości automatyzacji procesów, które w ramach swoich aktualizacji SAP dostarcza. Czyli to rozwiązanie zdecydowanie nie jest dla firm, które nigdy nie zrobiły realnego przeglądu i standaryzacji swoich procesów. A z moich obserwacji większość firm właśnie tego nie robi. A ty jak myślisz, gdzie to rozwiązanie sprawdzi się najgorzej? Firmy, które nie robiły to jedno lub takie, które nie mają ochoty tego zrobić, bo może jest okazja ku temu. Natomiast rzeczywiście firmy, które mają customowe rozwiązania, rozbudowane integracje, mają dużo systemów zewnętrznych lub od lat dewelopowały czy rozwijały swoje procesy, no one będą miały z tym trudność. Bo tego się tak łatwo nie da odzwierciedlić w Public Cloud, bo nie po to on jest. To zmierzmy się teraz z najpopularniejszymi mitami i faktami w tym obszarze. Czyli na przykład jeśli CIO firmy mówi SAP Public Cloud pomoże nam uporządkować procesy, to raczej jest to taka red flag, że to będzie trudny projekt, aniżeli takie realna ocena tego, co będzie w trakcie tego projektu robione. No dobrze, to Maciek, może rozprawmy się wspólnie z tą listą mitów i faktów, które tam znalazłem trochę czytając przed naszym odcinkiem. I chciałbym, żebyśmy się z tym zmierzyli. Pierwszy taki mit, który usłyszałem, właśnie pytanie, czy to jest mit, czy fakt. Public Cloud jest tylko dla mniejszych firm, bo duże organizacje mają zbyt skomplikowane procesy, żeby sobie z tym poradzić. Fakt czy mit? Zdecydowanie mit. Mit. Trzyma się już dość długo i rzeczywiście warto go odczarować, bo on nie jest ani dla małych, ani dla dużych. Jest przede wszystkim dobry dla firm zdyscyplinowanych procesowo, bo były i duże grupy kapitałowe, które były w stanie z niego skorzystać i wykorzystać jego potencjał, i małe firmy, które też sobie z nim nie radziły, bo każdy chciał wszystko robić po swojemu. Public Cloud jest tańszy w implementacji niż on-prem, bo jest prostszy. Fakt czy mit? Mit i fakt jednocześnie. Tańszy jest tylko wtedy, kiedy organizacja pracuje w standardzie. Jeśli firma chce odwzorować swoje procesy ECC, projekt może stać się wręcz droższy niż klasyczny on-prem. A to ciekawe, co mówisz, bo kolejny mit jest odwrotny. SAP Public Cloud to mniejsza złożoność, więc projekt powinien pójść szybciej. Fakt czy mit? Brzmi jak fakt, ale to zależy. Złożoność procesowa, tam gdzie jest mniejsza, złożoność ta integracyjna potrafi być dużo większa. To wszystko musi być dedykowane i po to są narzędzia API, BTP. Jak firma ma dużo systemów zewnętrznych, z którymi się integruje, to ta mniejsza złożoność kończy się dużą złożonością. No dobra, to teraz coś bardziej technicznego. SAP Public Cloud przyspiesza projekt. Brzmi logicznie. Fakt czy mit? Znów 50-50. Przyspiesza wtedy, gdy zespół potrafi podejmować decyzje szybkie, akceptować ograniczenia systemu i się dostosować. Jeśli zaczyna negocjować, weryfikować, sprawdzać, kwestionować, może stać się wolniejszy i dłuższy. No to jedziemy dalej. SAP Public Cloud zmniejsza koszty działu IT. Fakt czy mit? Fakt, zdecydowanie fakt, ale jednocześnie wpływa na zwiększenie kosztu dostosowania się do przyszłej zmiany organizacyjnej. Coś za coś. Okej. No to teraz jedno, które słyszałem ostatnio od jednego CFO pewnej firmy. Jeśli czegoś nie da się zrobić w SAP Public Cloud, to SAP pewnie to doda w przyszłym releasie. Fakt czy mit? Zdecydowanie mit. Okej. Public Cloud faktycznie się ciągle rozwija i ciągle się dostosowuje, dostarcza releasy, natomiast nie robi tego na życzenie. To są globalne procesy, globalne usprawnienia, które są kwartalnie dostarczane na tej podstawie obserwacji, które SAP ma z rynku. Okej. W SAP Public Cloud można zrobić wyjątki, tak jak w tradycyjnych systemach SAP. Fakt czy mit? Totalny mit. Okej. W Public Cloud
by design. Nie obsługujesz wyjątków. Pracujesz w standardzie, dostosowujesz się, wykorzystujesz najlepsze praktyki. Trzeba upraszczać i automatyzować, a nie koniecznie zmieniać na siłę. Okej, to teraz tak przewrotnie. SAP Public Cloud rozwiązuje problem przyrośniętych ról i bałaganu w rolach i autoryzacjach użytkowników. Fakt czy mit? Brzmi jak fakt, ale to nadal mit. Public Cloud faktycznie zasadniczo upraszcza model ról, ale tylko wtedy, gdy firma ma zaszyty pewien wewnętrzny porządek, pewien model uprawnień, pewien governance. Jeśli firma nie potrafi określić, kto co ma robić, to nawet Public Cloud, w Public Cloudzie też powstanie tu chaos, więc tego się nie da przykryć systemem. Czyli Public Cloud nie rozwiązuje tej kwestii. No dobrze. SAP Public Cloud wymusi standaryzację organizacji. Fakt czy mit? Rzeczywistość jest taka, że oczywiście SAP Public Cloud niczego nie wymusza. Wymusza tylko to, że jak nie jesteś zorganizowany, to projekt się wykolei. No dobra. Kolejna sprawa. Firma wdrożeniowa będzie wiedziała, jak poprowadzić projekt SAP Public Cloud. Fakt czy mit? Wiele firm konsultingowych robi Public Cloud pierwszy raz w historii. Klient jest pewnym rodzaju polem doświadczalnym, a tak naprawdę pierwsze 3 projekty to jest pole do nauczenia się go i dopiero firma, która to zrobiła już kilka razy, wie doskonale jak to robić, zamyka oczy i osiąga cele klienta i swoje. No dobrze. Rozprawiliśmy się z listą tych kilku faktów i mitów. To teraz może przejdźmy dalej. Traktowanie SAP Public Cloud jak S4HANA on-prem, tylko w chmurze. Jednym z projektów zaczęła się od zdania: zróbcie to tak jak w naszym ECC, tylko bez serwerów. No tak. Po kilku podejściach firma wróciła do private cloud, bo public cloud wymaga przyjęcia standardu, a nie odzwierciedlenia starego świata. No dobrze, a SAP jakoś w tym pomaga? Tak, SAP bardzo w tym pomaga i dostarcza naprawdę fajne procesy i narzędzia, które do tego służą. I to świetnie działa i jeśli tylko firma jest w stanie ten standard przyjąć, z niego skorzystać, na pewno jest to ogromny benefit. Dla przykładu firma produkcyjna chciała odzwierciedlić specyficzny proces tworzenia BOM-ów. No i Public Cloud dopuszcza tylko określone warianty procesu. Efektem było opóźnienie i kilka miesięcy straty, frustracja. No tak, czyli nie zawsze to zadziała. No dobrze, to może chwilkę o tych uprawnieniach, bo to jest szczególnie tutaj na kanale u nas ważne. Klient często pyta, gdzie jest moje PFCG? Tylko PFCG nie istnieje w Public Cloudzie. Zarządzamy uprawnieniami poprzez Business Roles, Restriction Types, Spaces and Pages. No tak, tam jeszcze dochodzą te usługi IAS i IPS, a także cała platforma BTP. Także tutaj no mówimy jakby o całej reorganizacji modelu uprawnień. To już jest zupełnie model niż ten, który znamy z S4HANY. No dobrze, to może wiesz co, przejdźmy teraz do ograniczeń samego rozwiązania, bo myślę, że to będzie widzów szczególnie interesować. To jest aspekt, który najbardziej zaskakuje organizację. W sensie SAP Public Cloud ma ograniczenia, o których się nie mówi. Szczególnie na slajdach, gdzie wszystko wygląda pięknie, a potem workflow ma tylko kilka wariantów, które mają ograniczenia i tak dalej. Maciek, opowiedz może jakieś o twoich przykładach z projektu. No, możemy ich wymienić wiele, ale takich kilka, które przychodzą mi szybko do głowy, to właśnie kiedy firma chciała mieć wiele warunków akceptacji faktur, a SAP daje chociażby 3. No musieli się zasadniczo dostosować. No i co, udało się? Nie mieli wyjścia. No drugi przykład to dane materiałowe, kiedy Public Cloud nie wspiera wszystkich scenariuszy numerów seryjnych, trzeba było w związku z tym dostosować logikę oznaczania partii. Po trzecie integracje, najważniejszy aspekt. Tu trzeba korzystać z gotowych rozwiązań SIS, API, BTP. No tutaj nie ma co kombinować. Tutaj mamy narzucone pewien framework. No i te ograniczenia, czyli te releasy kwartalne, moje ulubione, tak? Które czasami zmieniają drobne rzeczy, a czasami zmieniają cały interfejs użytkownika w aplikacji magazynowej, a firma była w połowie testów i nagle muszą je powtórzyć. No i to jest cała idea zmienienia i dostosowania swojego rytmu również do tego, co SAP oferuje. No tutaj trzeba z tego skorzystać, być w tym rytmie, żeby nie być zaskoczonym. I najlepiej dopasować się do tych procesów, które proponuje SAP. Pamiętam, jak mówiłeś o tym przykładzie, że dział zakupów z jednej z firm miał 14 wariantów przebiegu zamówienia, a Public Cloud pozwala na 1. 3-miesięczna walka i wspaniały na końcu efekt, kiedy CFO mówi, że po raz pierwszy w historii mamy uporządkowane zakupy.
No dobra, to porozmawiajmy może o tych aspektach finansowych. Jak wygląda ROI z wdrożeń SAP Public Cloud? Jak firma akceptuje standard, ROI jest bardzo dobry. Koszty IT są autentycznie niższe, wdrożenia szybsze, rollouty efektywniejsze, postępuje standaryzacja i oczekiwany TCO. Jeśli próbujemy przenosić ECC, ROI się sypie. I przykładem jest firma A, która w 80% akceptuje standard, ma mało wyjątków, integrację realizuje przez BTP, governance jest zapewniony pierwszego dnia, projekt może trwać 6 miesięcy, jest w budżecie, ale dżentelmeni nie do końca rozmawiają o kasie. No dobra, no to idźmy w takim razie dalej, zgoda. Przejdźmy może teraz przez takich, 9 przykładowych błędów, które w tych projektach są popełniane. Ja będę je tak, wylistowywał, a ty jakbyś mógł je trochę powiedzieć ze swojej perspektywy. Błąd numer 1. Projekt startuje bez edukacji biznesu. Klasyka i chyba najbardziej rozpowszechniony błąd i najtrudniejszy do ogarnięcia, bo biznes, który zaczyna projekt bez fit to standard, bez edukacji, bo u nas robi się to inaczej, oczekiwania są od razu niespełnione, od razu nierealne, bez tej wstępnej edukacji, bez dotknięcia systemu upfront, bez metodyki Activate, od razu mamy gotową porażkę. Błąd numer 2. CIO myśli, że SAP Public Cloud to ECC w chmurze. Już o tym chwilę rozmawialiśmy, nie? Co jest podstawą nieporozumień, no bo tak naprawdę tak nie jest. To jest zupełnie inna filozofia myślenia, inny system, inne podejście do zarządzania procesami. Public Cloud to nie jest ECC ani S4HANA on-premowo. To inny model, inne zasady i inna filozofia. Nie znaczy, że gorsza, po prostu inna. No dobra, kolejny błąd. No ludzie kochają swój proces, czyli biznes chce odzorować swoje procesy, zamiast je dostosować, zmienić, a w konsekwencji uprościć. I to jest naturalne i to jest okej, ale Public Cloud nie służy do odzwierciedlania i reanimowania procesu sprzed 20 lat. Kiedy próbujesz każdy niuans tego swojego procesu odtworzyć, co jest nie zawsze możliwe, często niemożliwe, to się musi skończyć frustracją i niepowodzeniem. No tak, ja też czasami w tych rozmowach uczestniczę, uwielbiam te rozmowy. Wiecie, w naszym procesie zakupowym każda faktura musi mieć zamówienie. No, chyba że nie ma zamówienia, no wtedy nie musi mieć tego zamówienia, tak? W specyficznych okolicznościach, specyficzny wyjątek. Czyli taki proces bardzo nieustandaryzowany, bardzo chaotyczny i bardzo ad hocowy. Kolejny błąd, dość specyficzny dla rozwiązań SAP Public Cloud, to brak architektury integracji na samym starcie. To jest klasyka, to jest wszyte w metodykę Activate, to jest podstawa, bez tego nie zaczyna się projektu. Integracje w Public Cloud nie są dodatkiem, one są fundamentem. Od razu trzeba wiedzieć, jakie systemy łączymy, jakimi API, jakimi rozwiązaniami, w którym kierunku wymienia się dane i jak się rozbudowuje powiązania. Kiedy to wychodzi w połowie projektu, to mamy kłopot. Kolejny błąd to plan kont różni się całkowicie od tego, co przewidział SAP. No okej, ale finanse w Public Cloudzie są oparte na predefiniowanym modelu rachunkowości i planu kont, który jest definiowany upfront dla każdego kraju. I tutaj jeśli firma ma swój oryginalny, indywidualny i nie może go zmapować na best practice'y, no to przestanie pasować i zamiast standaryzacji będziemy mieli niekończące się dopasowania. No. Właśnie pytanie, czy to z twojego doświadczenia, bo ty też kiedyś byłeś konsultantem modułowym, finansowym. Czy z twojego doświadczenia jakoś da się to pogodzić? To się da pogodzić, tak? Ale tu rzeczywiście trzeba przyjąć filozofię, która już była przemyślana, bo ona nie jest wymyślona przez SAP-a. To jest wiedza i nauka SAP-a z dziesiątek, setek projektów i firm na całym świecie. I rzeczywiście warto z niej skorzystać. Okej, czyli jednak adoptować albo tak naprawdę korzystać z tego, co SAP proponuje w zakresie tego planu kont, zamiast trzymać się kurczowo tego planu, który mamy. Zdecydowanie tak i jakby ktoś może być zaskoczony, ale jak zrobimy tych projektów 5, 10, 15, to po jakimś czasie się okaże, że w Public Cloudzie wszystkie firmy mają taki sam plan kont, bo on rzeczywiście by design jest taki sam dla kraju. Okej. No dobra, no to faktycznie ciekawe, bo zawsze w tych rozmowach jest tak, że przy okazji tego tematu, że księgowa uważa, że taki mieliśmy do tej pory zawsze i taki powinniśmy mieć, nawet jeżeli będziemy mieli nowe rozwiązania. Nie w Public Cloudzie. Kolejny błąd.
Zbyt szeroki zakres na start i brak podziału na wave'y wdrożeniowe. No tak, Public Cloud wymaga myślenia iteracyjnego z pewnym wyprzedzeniem w podziale na właśnie te wave'y. Kiedy firma chce wdrożyć wszystko naraz, zaczyna się blokować jeden moduł w innym module. Dlatego ta metodyka Activate jest taka istotna, aby również z niej korzystać jako narzędzia. I najlepsze projekty robią minimalny zakres, ale szybciej i sukcesywnie dokładają kolejne obszary. Mówiliśmy już o braku architektury integracji na starcie, a kolejny błąd jest trochę z tym powiązany. To brak architekta cloud na starcie. Co byś o tym powiedział? Architekt oczywiście jest drogi, bo jest wyjątkową osobą, ma wyjątkową wiedzę, ale wbrew pozorom to jest najdroższy z błędów, jeśli go nie zabezpieczymy. Brak jego jest kosztowny. On tak naprawdę gwarantuje nam spójność tych rozwiązań na poziomie architektury, na poziomie systemu, na poziomie procesów i integracji. To mam fajny kolejny błąd, czyli PM wdrożenia SAP Public Cloud nie potrafi powiedzieć nie. Czy ty też? No tak, to jest też wyzwanie dla mnie w projektach w roli. Tu rzeczywiście asertywność jest konieczna, bo trzeba to powiedzieć, kiedy to jest niemożliwe, trzeba to powiedzieć uczciwie i jasno. Natomiast, żeby to móc powiedzieć, trzeba mieć tego świadomość. Trzeba wiedzieć, co jest możliwe, a co nie, trzeba mieć doświadczenie, trzeba to ileś razy zrobić, trzeba być na bieżąco z funkcjonalnościami. Dlatego architekt Public Cloud to jest ktoś, kto naprawdę żyje tym tematem, jest w detalach, śledzi nowości. To nie jest ktoś, kto po prostu ma sapowe doświadczenie. No tak, bo jak rozumiem, ten Public Cloud to jest takie rozwiązanie, które zakłada pewien core funkcjonalności, natomiast wszystkie te systemy dziedzinowe integrują się poprzez tą platformę BTP i te API, więc ten architekt jakby musi wiedzieć, jak te połączenia są skonstruowane, jak pływają, prawda? Więc brak takiej osoby, bo nie było jej do tej pory w firmie, no bo po co, prawda? Bo cloud dopiero wdrażamy, no to jest faktycznie kosztowny błąd. Tak, zdecydowanie, więc trzeba to zapewnić od początku, żeby później te koszty późniejsze ograniczyć. No i to też jest bardzo, bardzo cenna uwaga, bo takich po prostu ról do tej pory pewnie w firmie nie było i to trzeba też zapewnić w ramach takiego przedsięwzięcia. I to jest kolejna rzecz, o której warto mówić w kontekście Public Clouda jako zmianie o myśleniu, że również w kontekście ról i odpowiedzialności to się zmienia. To narzędzie, ta filozofia powoduje również zmianę ról w organizacjach, w firmach doradczych, że one już nie są aż tak techniczne. Tu rzeczywiście bardziej myślimy procesowo, o ile skorzystamy z dostępnych rozwiązań standardu. No właśnie, o ile. No dobrze, to może przejdźmy już teraz do ostatniego błędu na naszej liście. To przenoszenie złych nawyków z on-prem do chmury. To jest chyba najgorszy z tych wszystkich błędów. Często zaczyna się takim sformułowaniem, a może zróbmy mały wyjątek, nie? Odchudzaniu to kompletnie nie działa, a w SAP Public Cloud działa czy nie? Nie, no zdecydowanie zróbmy Z-tabelę, SAP to doda w następnym release. W chmurze nie ma miejsca na takie myślenie. Jeśli zespół pracuje tak jak BCC, projekt Public Cloud skończy się katastrofą. No, czyli potrzebny jest zupełnie inny mindset. Tak, zdecydowanie tak. No dobra, dzięki za przejście takie dość dynamiczne przez tą listę tych błędów. Jeśli wy też macie jakieś negatywne albo pozytywne doświadczenia z tym rozwiązaniem, chcecie się podzielić wiedzą, to zapraszamy do robienia tego w komentarzach. Głosujcie też nad waszym top 3 z tych błędów, które błędy według was są takie wielbłądami, a które tylko błędami. Maciek, trochę tutaj nastraszyliśmy chyba naszych widzów. To może teraz chyba najbardziej fundamentalne pytanie w całej naszej dzisiejszej rozmowie. Jak firma może realnie ocenić, czy jest gotowa na SAP Public Cloud? Bo to nie jest decyzja typu kupujemy system, zróbmy wdrożenie. Tutaj kluczowa jest dojrzałość organizacji. Dokładnie tak i tu się nie ma co bać. Najlepszym sposobem jest bardzo szczera odpowiedź na kilka bardzo konkretnych stwierdzeń. Jeśli większość odpowiedzi jest na tak, firma prawdopodobnie jest gotowa. Jeśli większość jest na nie, to lepiej najpierw przygotować organizację do zmiany, a później uruchamiać projekt. No dobrze, no to przejdźmy przez te obszary, które firma musi przeanalizować. Po pierwsze, czy mamy standardowe, jasno opisane procesy? Drugie, czy jesteśmy gotowi te procesy zmienić, jeśli standard SAP przewiduje je inaczej? I to jest absolutnie kluczowe pytanie w Public Cloud, gdyż on definiuje, jak wygląda przepływ płacy. Pracy w tym systemie. Trzecie, czy akceptujemy automatyczne release'y kwartalne i wynikające z nich zmiany, tak? Nie każda firma jest psychicznie gotowa na to, że system zmienia się sam. Słusznie. No i czwarte, czy ograniczamy custom development do minimum?
public cloud nie jest miejscem na budowanie zetowego świata. 5. Czy mamy przemyślaną architekturę integracji? I nie chodzi o to, czy coś tam się da połączyć, tylko jakim API-em, w jakim kierunku, z jaką logiką danych. Kolejne 6. Czy mamy governance procesowy, czyli czy wiemy, kto w firmie podejmie decyzje, za co odpowiada, kto odpowiada za które procesy i kiedy kto może powiedzieć nie. 7. Czy potrafimy podejmować szybkie decyzje projektowe, bo chmura nie lubi przeciągniętych dyskusji. 8. Czy dział IT rozumie swoją rolę, że w chmurze jest tak naprawdę facilitatorem, a nie zakładem produkcji zetowych developmentów. 9. Czy mamy architekta cloud, o którym wspominaliśmy, który spina całość techniczną i procesową. 10. Absolutnie kluczowe, czy zarząd rozumie różnicę między on-prem a chmurą i akceptuje tę zmianę. Jeśli tego nie ma, projekt będzie polem bitw. Okej. Podsumowując, to nie jest pytanie o technologię, to jest pytanie o kulturę organizacji, dyscyplinę procesową i gotowość do realizacji zmian. Słusznie i dokładnie dlatego jedne firmy w public cloud osiągają ogromne korzyści, a inne spalają projekt na starcie i ich nie wykorzystują tych szans. Przybliżmy naszym widzom 5 najważniejszych lekcji, które każda firma powinna wpisać dużymi literami na ścianie w sali projektowej. Okej, no to dobrze, no więc public cloud jako pierwsze wymaga zmiany organizacji, a nie tylko technologicznej. Drugie, standard SAP to fundament, a nie punkt wyjścia do negocjacji. 3. Integrację trzeba rozpocząć pierwszego dnia projektu, dlatego że chmury są kręgosłupem całego rozwiązania. 4. Governance procesów i ról jest absolutnie kluczowy. 5. Próba odzorowania ECC w public cloud kończy się katastrofą, bez wyjątków. Maciek, ogromne dzięki za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że to była naprawdę jedna z bardziej konkretnych i praktycznych rozmów o SAP Public Cloud, jakie można spotkać w polskim internecie. Wiesz, bez marketingu, bez obietnic, samo doświadczenie z tych prawdziwych projektów. Dzięki, Filip. Mam nadzieję, że to pomoże klientom również podejmować świadome decyzje, unikać błędów, które widzieliśmy już wiele razy. No i taka jest nasza rola, żeby tym klientom jak najlepiej doradzać. Tak jest. A teraz pytanie do Was, widzowie. Czy Wasza firma rozważa SAP Public Cloud? Jakie widzicie ryzyka? Jakie szanse? Dajcie znać w komentarzach, chętnie podyskutujemy. No, dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Gierce Ninja.